Jak wiadomo, w systemie macOS Monterey nie ma już wsparcia dla kart NVIDIA, nawet tych natywnych. Karty te nie będą już pracowały, a jeżeli będą, to tylko w trybie VGA, to znaczy bez wspomagania. I w odcinku tym pokażę Wam, jak za pomocą prostego programiku NVIDIA Patcher przywrócić te karty do życia w systemie macOS Monterey. Sposób tutaj polega na tym, iż sterowniki z systemu Big Sur są przenoszone do systemu macOS Monterey. Całość działa bardzo sprawnie, nie zauważyłem tutaj żadnych skutków ubocznych. Natomiast jest jedna uwaga, całość odnosi się do natywnych kart NVIDIA, czyli takich, które miały sterowniki opracowane przez Apple'a. No jeszcze jedna uwaga, iż po prostu po upgrade'zie systemu całkiem możliwe, iż będzie konieczne powtórzenie całej tej operacji, ponieważ sterowniki te są jakby obcym ciałem, czyli po upgrade'zie mogą być usuwane z systemu i trzeba będzie jeszcze raz powtórzyć całą operację. Natomiast jest to jak najbardziej dobry sposób, aby te karty jeszcze z powodzeniem używać na systemie macOS Monterey. Instalujemy kartę graficzną NVIDIA Quadro na systemie macOS Monterey 12.4. Tutaj widzimy, że karta nie jest w ogóle obsługiwana, nie ma wspomagania, pokazuje 14 MB pamięci VRAM. W raporcie systemowym również widać, iż karta nie wykazuje żadnych dodatkowych parametrów, czyli praktycznie ona pracuje w trybie VGA. Nie jest możliwe używanie takiej karty na systemie macOS Monterey, dlatego instalujemy za pomocą oprogramowania GeForce Kepler Patcher. Na wstępie musimy uruchomić sobie program Clover Configurator i tutaj montujemy partycję EFI. Wpisujemy hasło, wchodzimy do partycji EFI, następnie do katalogu EFI i podkatalog OC i tutaj otwieramy plik config please za pomocą Open Core Configurator. I teraz zmienimy pierwszy parametr, mianowicie wyłączymy całkowicie SIP. Jest to niezbędny warunek użycia tego programiku. Wchodzimy w opcję NVRAM i tutaj wyłączenie SIP polega na tym, iż zmieniamy ustawienia w parametrze CSR Active Config. Tutaj, gdzie jest 8.0, wpisujemy wartość, która jest podana w opisie naszego filmu. Po wpisaniu tej wartości i restarcie SIP zostanie całkowicie wyłączony. Zatwierdzamy przez Enter i przechodzimy do drugiego kroku, którym jest wyłączenie tutaj Secure Boot. Secure Boot musimy ustawić na Disable, czy całkowicie go wyłączyć. Jest to również niezbędne. Jeżeli mamy te dwa parametry już zmienione, możemy sobie zapisać to wszystko w tym pliku config list. Wybierając tutaj opcję Save, zapisujemy. No i teraz po zapisie restartujemy komputer. I tu uwaga, czasami po restarcie wymagane jest czyszczenie pamięci NVRAM, czyli wybranie z bootloadera opcji Clean NVRAM. Ewentualnie jak ktoś nie wie, jak to zrobić, po prostu wyjęcie bateryjki i wtedy NVRAM samoczynnie się wyczyści. Natomiast jest to czasami niezbędne, aby te opcje zadziałały tutaj. No i po restarcie już widzimy, iż jest to samo, karta nie jest jeszcze rozpoznawalna, grafika również chodzi bardzo, bardzo powoli. Natomiast teraz ważne jest, żeby sobie sprawdzić, czy SIP został całkowicie wyłączony. W tym celu przechodzimy do narzędziach, do terminala.
No i w terminalu wpisujemy komendę, która jest podana w opisie filmu. Komenda ta sprawdza, czy SIP został całkowicie wyłączony. I teraz wszystkie te parametry są tu na disabled, znaczy SIP jest całkowicie wyłączony i możemy przejść do dalszego etapu. Dalszy etap polega na uruchomieniu programu GeForce Kepler Patcher wersja druga, który możecie ściągnąć z mojej strony. Ważne jest, żeby to była wersja druga właśnie. Otwieramy ten plik, przenosimy tę ikonkę na pulpit i teraz na pulpicie już mamy ikonkę tego programu GeForce Kepler Patcher. Otwieramy go. Po otwarciu oczywiście okazuje się, że musimy jeszcze kilka razy potwierdzić, ponieważ nie jest to program ani od Apple'a, ani od jakichś tam zidentyfikowanych dostawców. Czyli po prostu potwierdzamy to wszystko w preferencjach, w opcji Security, że program ten może się otworzyć na naszym systemie. No tutaj jeszcze wszystko potwierdzamy, no to chodzi bardzo wolno, ponieważ wiadomo, że nie ma żadnego wspomagania. Do tego nagrywa się cała ta akcja za pomocą programu QuickTime Movie. Potwierdzamy jeszcze raz, klikamy na Open i teraz sam program już się uruchamia. Tutaj jest spis wszystkich plików, które zostaną przeniesione z systemu Big Sur na system Monterey. Nie jest to takie proste, dlatego musimy wykonać kroki, które były podawane poprzednio. I teraz ostatni krok, który musimy wykonać, jest to wyłączenie opcji Gate Picker. Gate Picker musi być wyłączony. Wyłączamy go również korzystając z terminala i wpisując komendę, która jest podana w opisie filmu. I musimy to zrobić właśnie teraz, tuż przed zapuszczeniem tego programu, żeby on już działał. Także nie wcześniej, nie później, tylko robimy to dokładnie w tym momencie właśnie. No tutaj potwierdzamy oczywiście, Gate Picker jest wyłączony i teraz możemy przejść dalej, kliknąć OK w tym programie i już zaczyna się konkretna instalacja. Tutaj wybieramy partycję systemową, w tym momencie jest to Mac System 14, u Was to będzie inaczej trochę. I teraz bardzo ważna rzecz, musimy wybrać partycję Monterey Disk, tak to się będzie nazywało. Od tej pory partycja z systemem będzie się nazywała Monterey Disk. Zwykle to jest 15 GB, zaznaczamy ją, dajemy OK tutaj. To jest ważne, żeby tą partycję właśnie wybrać, Monterey Disk. I w tym momencie zaczyna już się instalacja, która potrwa tam kilka minut. Ważne jest również, że muszą być to karty natywne właśnie, czyli Quadro, karty, które były instalowane przez Apple'a w Macu Pro, w iMacu. Nie mogą być karty, które były na przykład, to miały stroniki dostarczane przez Nvidia, bo wtedy ten patch nie działa. No i tu całość się już instaluje powoli. Czekamy do końca, aż będzie 100%. No teraz odmontowuje nam dysk i możemy zrestartować komputer. I po restarcie powinniśmy mieć już w pełni działającą kartę graficzną. No i tu mamy już po restarcie. Wchodzimy teraz do opisu systemu i widać już, że jest na przykład Nvidia Quadro 410, 511 MB. Zupełnie podstawowa karta, ale pracuje, no, w pełni wspomaga Mac OS. Działają wszystkie wyjścia tutaj wideo. W raporcie systemowym również są wszystkie parametry, co jeszcze potwierdza, że karta jest w pełni sprawna pod Mac OS-em.
No i to byłoby na tyle. Pamiętajcie tylko, że odcinek odnosi się tylko i wyłącznie do kart natywnych i można go instalować na każdej wersji Montereya. W tym wypadku jest 12.4, ale nowsze również będą w pełni kompatybilne z tym programikiem. I to było na tyle. Zapraszam do następnego odcinku.